Na spotkanie zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Dzień dobry, witajcie. Zazwyczaj o tej porze mówię, że punktualnie o godzinie 18 rozpoczynamy kolejną wyjątkową premierę online Empiku i prawie wszystko się zgadza. Premiera wyjątkowa jest. 18 minęła kilka chwil temu, a to wszystko dlatego, że synchronizowaliśmy połączenia między Stanami Zjednoczonymi a Polską, bo to właśnie za chwil kilka przeniesiemy się za ocean, żeby przedstawić Wam kolejną wyjątkową bohaterkę i kolejną wyjątkową gościnię dziś wirtualnej, żółtej kanapy Empiku. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami, bo to taki dzień, który dla jednych pewnie jeszcze jest długim majowym weekendem, dla innych już dniem pracy, ale nas wszystkich może połączyć jedno: świetna literatura, idealna na ten czas, literatura rozrywkowa, odrywająca nas trochę od takiej szarzyzny codzienności. Absolutny bestseller, który właśnie ukazuje się w Polsce nakładem Wydawnictwa Albatros w doskonałej filmowej okładce. Panie i panowie, jak zawsze bardzo Was witam w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was to wydarzenie. Zachęcam Was do komentowania, do włączania się, do zadawania pytań naszej bohaterce. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką i jedną z prowadzących premiery online Empiku. Ze mną w lewym dolnym rogu nasz wspaniały tłumacz polskiego języka migowego, zawsze muszę tę stronę ogarnąć i też mi to chwilę zajmuje, Kuba Malik, a obok doskonała Taida Meredith, a więc nasza tłumaczka języka angielskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A teraz czas na spotkanie z nią, z prawdziwą gwiazdą literatury New Adult. Właściwie można powiedzieć, że jest jedną z matek założycielek tego gatunku. Dzisiaj w naszych dłoniach książka Piękna, katastrofa, która właśnie dosłownie niecały tydzień temu wpadła na ekrany polskich kin, bo Piękna katastrofa w tej wersji filmowej ukazuje się w Polsce. Świętujemy razem z Jamie McGuire, do której mówię wielkie, soczyste hello and welcome. Jamie, nice to have you with us. Thank you for joining us today. Thank you for having me. It's so lovely to meet you both. Dziękuję za zaproszenie. Cudownie Was obie poznać. During this long introduction, I was saying that you are a total star speaking about literature, about new adult, but as far as I know, you also like to write horror, but we will go back to that. But before all the discussion about Beautiful Disaster, I would like to show you a picture of a very nice young lady, and I would like to ask you, do you know this lady? Zobaczcie na początek pewne zdjęcie pewnej młodej damy. Czy Jamie ją zna? Who is this? Well, I knew her a long time ago, but yes, I do. No, znałam ją dawno temu, ale tak, znam ją. To jest zdjęcie Jamie z college'u, kiedy miała 18 lat i podobno chwilę przed zrobieniem tego zdjęcia poznała Travisa, czyli bohatera książki Piękna katastrofa i całego cyklu pod tym tytułem. So let's tell to the audience that this is of course you when you were at college, in the college, and this picture was taken before or after you met a person who inspired you to write Travis, to create this character. Okay, so yes, that was me in college. I was barely 18 years old at the time. I just started my freshman year of college, and that particular day when that photo was taken, I actually met the boy who inspired the character of Travis Maddox, who I wouldn't write for years later, but that was the day that I met him. Tak, rzeczywiście na zdjęciu jestem ja, jestem w college'u, dopiero co skończyłam 18 lat, to jest mój pierwszy rok na studiach i zresztą w dniu, w którym to zdjęcie zostało zrobione, poznałam chłopaka, który zainspirował postać Travisa Maddoxa, o którym jednakowoż zaczęłam pisać wiele, wiele lat później. No właśnie, jak to się stało, że wiele lat później? Jak to się stało, że od razu nie siadłeś do pisania, tylko ta historia z tobą była, ten bohater z tobą był i opisałaś ją po jakimś czasie? So how did it happen that you didn't write the novel at the moment when you were in college, but a couple of years later that this story was still in you and in your head when you've decided to write it down? Well, when I first started writing, I wrote a book called Providence, and it was a different story that I had wanted to write. And after I'd finished writing that book, I decided I wanted to write a book just for me. And so I wrote about, I actually had just run into the boy years later and decided to start writing our happy ending.
Wtedy napisałam inną książkę. To książka miała tytuł Providence, opatrzność, zupełnie inna historia, ale pomyślałam sobie, że chciałabym też napisać jak gdyby dla siebie swoją własną historię, a stało się tak dlatego, że po latach wpadłam właśnie na tego chłopaka i pomyślałam sobie, napiszę o tym, napiszę o takim szczęśliwym naszym zakończeniu. No właśnie, zanim szczęśliwe zakończenie, to jednak ten pociągający początek. Przeciwieństwa się przyciągają. Czy od razu wiedziałaś, że w tym zdaniu zawarty jest dobry początek romansu? But before we go to the they lived happy ever after, I would like to go to the very beginning and to the phrase that opposites attract. Do you believe that opposites attract? And do you believe that Abby and Travis are the guys, the couple who tell us that the totally different people can be together? Or maybe they are not that different. Well, the idea of Beautiful Disaster was kind of started out as a bad boy and the good girl, but I wanted a twist where the good girl wasn't actually so good and the bad boy really wanted to try really hard to be good for her. And I do believe that opposites attract, but I don't think it's a foundation for a realistic, long-lasting relationship. I think people have to be willing to change and grow with each other. Tak, kiedy zaczynałam pisać Piękną katastrofę, to właśnie miałam ten pomysł, że to będzie historia o takim właśnie bad boyu i o grzecznej dziewczynce. Ale chciałam, żeby tam był taki dodatkowy twist, żeby się okazało właśnie, że ta dziewczynka niekoniecznie jest aż tak grzeczną dziewczynką, natomiast ten zły chłopiec, ten bad boy stara się być właśnie dobry, żeby ją zdobyć. Jeżeli chodzi właśnie o to stwierdzenie, że przeciwieństwa się przyciągają, no to może rzeczywiście tak jest, ale uważam, że trudno na tej podstawie budować długotrwały związek. To może przy tej okazji zadam to pytanie, czym dla ciebie jest miłość? Pytam oczywiście w kontekście twojej pracy pisarskiej. So I think that's a good moment to ask you what is love? What do you think about love? What is real love? I'm asking you, of course, as a writer, as a person who knows how to write about passion and about true love. Well, my thoughts on love have changed over the years, certainly since I've written Beautiful Disaster. I'm a lot older than I was back then. Back then I thought love was breaking up and getting back together and the romance of it. And now I think that love is, like I said, growing together, forgiveness, patience, and being willing to step in for the other when they're going through something that maybe they're not able to give 100%. No cóż, moje zdanie, moje przekonania na temat miłości zmieniały się przez lata i miałam zupełnie inne podejście do miłości, kiedy pisałam książkę Piękna katastrofa. Teraz już jestem znacznie starsza. Wtedy natomiast wydawało mi się, że miłość to właśnie tak wygląda, że po prostu zrywamy ze sobą, potem wracamy do siebie, jest dużo tego romansu w tym. Natomiast teraz uważam, że miłość to jest wzrastanie razem, to jest przebaczanie sobie nawzajem, to jest cierpliwość, to jest to, że jesteśmy dla kogoś w stanie być w momencie, kiedy ta druga osoba niekoniecznie jest w stanie dać z siebie 100%, kiedy przechodzi przez jakieś trudne chwile. Jak tworzyłaś bohaterów, Abby i Travisa, bo oni oczywiście są najważniejsi. Będziemy za chwilę rozmawiać o nich również w kontekście filmowym, bo to w końcu i premiera filmu, i ta książka, która ukazuje się w filmowej okładce, są dla nas bardzo ważne, ale jestem ciekawa, jaki był twój proces w kreowaniu tego duetu. So let's talk a bit about how you were creating Abby and Travis as a couple, because we can see them on this cover, the film cover of your novel. We will speak about the film in a second, but I'm very curious about the process of creating Abby and Travis and making them grow up together, because we also have other books. We have a book called Almost Beautiful, in which they get further with their relationship. So obviously Travis was based off of a boy that I had a crush on in college, but I mixed in a lot of fiction with his character to make the story more fun and for people to keep turning the pages. The boy that I had a crush on didn't have tattoos. He didn't drive a motorcycle. He didn't fight in an underground fighting ring. So he was based off of a real person, as were a lot of other characters like Shepley and Brazil.
But Abby was a lot of me. I started out writing the book about my college experience. So she has a lot of me in her, and she also has, I don't know how to even play cards. So I'm not a poker player. I had to learn a lot about it to write this book. So yeah, they're based off of me and the boy I had a crush on, but obviously their characters grew into their own beings. And as I wrote the story, they made choices, particularly Abby, that I wouldn't maybe have made. Tak jak już mówiłam, Travis był wzorowany właśnie na tym chłopaku, który mi się bardzo podobał w koledżu. Ale no, pomieszałam to z całą masą fikcyjnych elementów, żeby to było po prostu bardziej fajne, bardziej wciągające jako lektura. Ten chłopak, którego wtedy znałam, nie miał tatuaży, nie jeździł na motorze i na pewno nie walczył w żadnym podziemnym klubie. Natomiast no tak, to na jego podstawie powstał ten bohater. Zresztą również inni bohaterowie, tacy jak Shepley czy Brazil, to są też gdzieś tam ludzie, których znałam. Natomiast Abby to jestem ja, to jest moje doświadczenie, które chciałam opisać. Z tym, że no nie gram w karty. Musiałam się bardzo wiele dowiedzieć na ten temat, żeby móc o tym napisać. Więc jak gdyby podstawy tam były, natomiast później ci bohaterowie zaczęli już jak gdyby żyć swoim własnym życiem i no na pewno Abby podejmowała decyzje czy też wybory, których ja bym nie podejmowała. Z tymi kartami to mamy takie zdjęcie z twojego albumu. Jeśli mogę naszą wspaniałą ekipę realizatorów poprosić o pokazanie kolejnego zdjęcia, które mamy przygotowane na dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie to zdjęcie, o którym ja myślę. To jest takie zdjęcie, gdzie pojawia się pewna pani, która liczy przy tobie pieniądze. I to mnie się skojarzyło od razu z Vegas i właśnie z jakąś taką sytuacją karcianą, ale dowiemy się, cóż to jest. But because you said that you don't play cards and we have some pictures and thank you very much for all those pictures from your photo album. And we have a picture of a lady who's, you know, collecting money in front of you, and I thought that she came from Vegas, or maybe you came from Vegas and you won that money, and that has something to do with cards. It doesn't, no? What's the story on this picture about? The woman in the photo is actually my amazing mother, that was one of my first book signings, and she was taking money for the books that we were selling, and she was helping me at one of my very first book signings. My mother is very religious. She's very much a Christian, and I don't think she's ever gambled in her life. Kobieta, która jest na zdjęciu, to jest moja cudowna mama i tutaj widać nas, jak jesteśmy na jednym z pierwszych takich spotkań z czytelnikami, gdzie podpisywałam moje książki. Mama trzyma pieniądze po prostu, które zarobiliśmy za sprzedaż tych książek. No cóż, moja mama jest bardzo religijną osobą, prawdziwą chrześcijanką i nie sądzę, że kiedykolwiek miała do czynienia z hazardem. Bardzo przepraszam, że poszczędziłam cię o zarobienie tych pieniędzy na hazardzie, po prostu zarobiłaś je na literaturze. I'm very sorry for saying that you gamble and you had this money from hazard, but you just earned that during your hard working as a writer. That's so cool. No, it's not an insult at all. That's hilarious. It's not an insult at all. To wcale nie jest obraźliwe, to jest po prostu zabawne. No to skoro padło słowo mama, to bardzo mi to słowo odpowiada w twoim kontekście, bo myślę sobie o tobie jako o matce na różnych płaszczyznach. Najpierw porozmawiamy o tobie jako o matce tej opowieści, czyli Pięknej katastrofy. Oglądasz film, jesteś matką tego dzieła, tego dziecka, którym jest książka. Jakie wrażenie na matce zrobiła wersja filmowa? So thank you very much for mentioning your mother and the word mother, because I have this word written here in my notes, because I look at you as a mother in different ways, and I'll try to explain that. First of all, you are a mother of this child, of this book, The Beautiful Disaster, and I'm wondering, how did you feel as a mother of this child, the book, after getting out of the cinema, after seeing the film? Because of course I think that it's a very nice moment when you as a writer can see your history on in the cinema. So what emotions you had in you after the first view? Well, I think any author knows going into their book being adapted that there are going to be changes, that it's very rare that it's a carbon copy of the book on screen. I think tonally, I would have liked to have seen it be as serious and emotional and gritty as Beautiful Disaster, but the intent of the director and the production company is to have the broadest audience possible, and that's why they made the choices that they made.
No cóż, chyba każdy autor wie w momencie, kiedy jego książka ma się pojawić na srebrnym ekranie, że będą jakieś zmiany wprowadzone w jej treść. Jest to bardzo rzadkie, żeby powieść została przełożona na język filmu i żeby była to dokładna kopia tego, co zostało spisane. No ja bardzo chciałam, żeby ta powaga i te emocje i te wszystkie takie mocne momenty, które są w książce, żeby one pojawiły się w filmie. No ale tutaj dużo było decyzji reżysera i producenta i oni chcieli, żeby no, film trafił do jak najszerszej publiczności. Ale to bardzo często czytelnicy, czytelniczki właśnie pytają pisarza o to, czy miał wpływ na przykład na dobór aktorów. No ja patrząc na aktorkę, która gra Abby, czyli na Virginię Gardner, zastanawiałam się, czy warunkiem koniecznym było to, żeby ona była podobna do ciebie, bo macie podobny typ urody. You know, very often readers they think that the author, the writer can have an impact on, for example, choosing actors for main characters. And when I was looking at Abby, the actor who is playing Abby, Virginia Gardner, I think that she has a bit similar type of face to you. I was wondering, was that important during casting? You said, "Oh my God, Abby has to look like me in college." That's a huge compliment. Thank you very much. I think Jenny is extremely attractive and beautiful and lovely all around. So thank you very much for saying that. I did not have much to do with casting at all. I think it's kind of funny because people do, if there are certain aspects about the movie that they didn't particularly think should have been added, or maybe they thought shouldn't have been subtracted, they will message me or say online that, you know, they're disappointed in me. But it's kind of funny because you think of, it's kind of like asking if a doctor would go into a courtroom and start making decisions. Film is not my industry. I'm an author. So we don't go in and start telling Hollywood how to do their jobs. They have casting directors, they have a director, they have people on the crew that do all types of things, that make all types of decisions. And really, we're there in a consulting capacity, and they can choose whether or not they want to take our input and apply it. To jest ogromny komplement, ponieważ Virginia jest według mnie szalenie atrakcyjną kobietą, piękną, no po prostu przeuroczą. Także dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o film, no to tutaj nie miałam żadnego wpływu na dobór obsady. Zresztą to zabawne, bo bardzo dużo ludzi się do mnie odzywa, czy pisze do mnie i no, dyskutują o tym, że coś zostało dodane w filmie albo coś zostało właśnie wycięte z filmu, że im się to nie podoba, nie zgadzają się z tym i wydaje im się, że ja jakiś miałam na to wpływ, ale to dla mnie to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, poprosili lekarza, żeby wszedł na salę sądową i zaczął coś tam robić. No, film nie jest moją działką, tak? To nie jest moja branża. Ja się zajmuję pisaniem i nie będę mówiła ludziom z Hollywood, jak mają wykonywać swoją pracę. Także no, tam był właśnie reżyser castingu i no, w ogóle cały zespół, który podejmował decyzje. Oni oczywiście mogą się z nami konsultować, autorami, ale nie zawsze to robią. To jest już ich wola. I bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo często czytelnicy i czytelniczki nie zdają sobie z tego sprawy i właśnie tak jak mówisz, wysyłają wiadomości do pisarza, dlaczego jakiś wątek został pominięty. Ale też często pojawia się takie pytanie o to, czy kiedy napisałaś tę powieść, to robiłaś to z intencją ekranizacji. Znaczy, czy wiedziałaś, że ta książka będzie takim sukcesem? Thank you very much for explaining the process and this connection or disconnection between Hollywood and author, writer, because very often readers imagine that you can choose actors, you can decide which moment of the plot will go in the film or will not go in the story. But there is also a very interesting moment about the intention of writing. When you were writing Beautiful Disaster, did you have this intention to have this filmed? Could you predict the success of this novel? Because actually it's the worldwide phenomenon. Well, thank you. I appreciate that. I would say the answer to that would be yes and no. I wrote the book with the movie version in my head. That was always the goal because I'm a big movie buff and I love everything about movies. So that was always the goal, but
pretty early in my career, we got our first movie deal, and then that never came to fruition, and then we did, and then we didn't. And so it was a long, long road before we actually got it on the screen. And by that point in time, I kind of felt like, well, it'll either happen or it won't, but it would be great if it did. And if it doesn't, well, we've put out a great book, and a lot of people have read it and enjoyed it. And that's really what it's all about, is the readers. Bardzo dziękuję, naprawdę to doceniam, co powiedziałaś. No, odpowiedź na to pytanie brzmi i tak, i nie, ponieważ no, kiedy pisałam tą książkę, tą powieść, to miałam jakąś tam wersję filmów w głowie. Kocham kino, uwielbiam filmy, więc gdzieś to było też celem, ale gdzieś bardzo wcześnie, na początku mojej kariery, podpisałam pierwszy kontrakt właśnie na film. Nic z tego w końcu nie wyszło, strasznie długo to trwało, więc tym razem też no, do tego filmu po prostu trwało to bardzo długo i ja już sobie myślałam, no albo się uda, albo się nie uda, zobaczymy. Ale najważniejsi są dla mnie czytelnicy tak naprawdę i to, żeby oni byli zadowoleni. No właśnie, dlatego teraz się skupiamy na literaturze, zostawiamy kino, chociaż życzymy Wam oczywiście doskonałego seansu, również oglądania Pięknej katastrofy. Jak to się stało, że tak dobrze się odnalazłaś w tym literackim, wykreowanym przez siebie świecie, bo mamy piękną katastrofę, chodzącą katastrofę, podwójną katastrofę, almost beautiful, walking disaster, beautiful disaster. So how did it happen? Let's leave the cinema behind for a second. Of course we wish all the readers to see the movie, but I would like to concentrate on literature. How did it happen that you enjoyed the world that you've created, the world of Abby and Travis, that you've decided to write different parts and the story from different point of views, because we get the story from Abby's point of view, but also from Travis's point of view, and then what happens next? What was interesting and intriguing for you in their relationship that you've decided to keep writing? Well, in the first book, I didn't really expect for readers to just really get attached to Travis's brothers and his father. They're not in the book a lot, but for the brief time they were in there, everyone really just fell in love with them. So I wanted to, and based off of reader requests, a lot of it, I continued to write their stories and flesh out their lives. And that's why I keep continuing to write, because people keep asking. No, po napisaniu pierwszej książki nie spodziewałam się, że ludzie tak bardzo pokochają braci Travisa i jego ojca, bo tak naprawdę no, nie ma ich w tej powieści aż tak dużo, no, ale na tyle mocno się tam pojawiają, że czytelnicy po prostu zakochali się w tych postaciach i jak gdyby na prośbę czytelników postanowiłam pisać no, kolejne części, opisując ich losy. I teraz, jak rozumiem, musisz odpowiadać na pytania, który brat jest twoim ulubionym, czy inspirowałaś się konkretnymi bohaterami, tworząc też braci. So I assume that now you have to answer questions. Which brother is your favorite? And are those brothers inspired by normal brothers or normal family that you met in your life? Do you have to face that or not necessarily? I have two brothers, but they're nothing like the Maddox brothers. Okay. If anything, I'm more like the Maddox brothers. I'm I'm probably the first one to throw a punch than my brothers would. But I don't know. They just kind of took on personalities of their own. And whenever I went to write their books, I just kept fleshing those personalities out. Oh, I'm sorry, what was the first part of your question? The part was, do you have to answer the questions from your readers? Which brother is your favorite? Because when you said that you had to write about Maddox brothers because readers asked you to, so now they must ask you which brother is your favorite and why. Yes, I can imagine that that's your Instagram maybe today. Yeah, well, that's really hard because there's so many great things that are unique to each brother, so it's really hard to decide. But obviously Travis is based off of someone that I deeply cared about and knew personally. The other brothers are just, a figment of my imagination. And he's the male character in the first book that kind of put me on the map. And it was the second book I ever wrote. So it's sentimental for a lot of reasons. Mm-hmm. So if I had to choose, I would choose Travis. Mm-hmm.
No cóż, ja mam dwóch braci, ale w ogóle nie przypominają braci Maddoxów. Jeżeli już, to ja ich przypominam, ponieważ ja będę taką pierwszą osobą, która na przykład byłaby w stanie kogoś uderzyć. Ale no, oni już mają te swoje własne osobowości. Pytałaś o to, który z tych braci jest moim ulubionym. No, to na pewno jest Travis, ponieważ no, jest na podstawie kogoś, kogo znałam i bardzo była ta osoba dla mnie ważna. Natomiast pozostali bracia to już tylko takie wytwory mojej własnej wyobraźni, no, ale na tyle się spodobali, że powstały kolejne powieści na ich temat. No jeśli jesteście spragnione i spragnieni dalszych losów Travisa i Abby, to koniecznie wypatrujcie 17 maja, wtedy premiera podwójnej katastrofa, więc tego ciągu dalszego ich przygód, więc tam Travisa będzie jeszcze więcej. Ale ja wrócę do tych wątków rodzinnych. Tu mówimy o braciach, zaczęliśmy jednak od słowa matka. Jesteś przez wielu określana taką matką gatunku prozy New Adult. Jestem ciekawa, jak się z tym czujesz. I just said that in Poland we will have the next novel of yours in a couple of days, and I said that we're speaking about brothers, but also about mother, and this crucial word for me today is mother, and I would like to again explain to you why, because sometimes you are called a mother or the pioneer in the genre called New Adult Literature, New Adult Books. I'm wondering, how do you feel as a mother of New Adult Literature? Well, I'm sure that I seem to remember looking that up a long time ago, and I do feel like there were obviously other New Adult books before mine, but Beautiful Disaster was really the first book that was very popular. It's interesting because when I first wrote it and I spoke to publishers about it, they said that no one wanted to read about college age characters, and I just kind of pushed back against that and published it anyway. So obviously a lot of people want to read about characters in that age group. And I'm just glad that I pushed forward and continued to write a book that I really believed in and I really loved, and I knew that readers would love it too, at least some. And fortunately for me, it was a lot more than some, and then it kind of spawned a whole new era of romance novels, and I'm pretty proud of that. But I don't think that I'm the only one who was responsible for the new adult genre or the success and popularity of the new adult genre. There are lots and lots of authors who have contributed to that. We can say that this success has a couple of mothers, if you can. We can. Sure, we're all mothers. Maybe for a couple genre. of fathers. Okay, but like here, Yeah, maybe a few. Szczerze powiedziawszy, musiałam to, kiedy usłyszałam po raz pierwszy właśnie New Adult, to musiałam sprawdzić, o co chodzi. Natomiast no, to nie jest tak, że ja byłam pierwsza, tak, byli inni, którzy pisali na ten temat. Rzeczywiście to się stało bardzo popularne, ale w momencie, kiedy ja napisałam moją powieść, to wydawca powiedział, tam nikt nie będzie chciał czytać o ludziach w koledżu, na studiach. No i tutaj się mylił, no bo ludzie lubią czytać po prostu o innych ludziach z ich grupy wiekowej. Więc tutaj się okazało, no ja stwierdziłam, że ja i tak będę pisała na ten temat, ponieważ no, wierzyłam w tą opowieść, kochałam tą opowieść i miałam nadzieję, że przynajmniej kilku się czytelników znajdzie, a okazało się, że znalazło się ich dużo więcej, więc no, miałam szczęście. No i rzeczywiście, no jestem z tego bardzo dumna, natomiast no, nie powiedziałabym, że ja jak gdyby stworzyłam ten gatunek, że byli też inni, którzy mieli w swój wielki wkład i tak jak Justyna powiedziałaś, w takim razie było kilka matek. No i też swoją drogą mówisz o tym, że są tacy, którzy lubią czytać o sobie, ale też na ile piszą do ciebie starsze osoby, starsze dziewczyny, starsze kobiety, które lubią przypomnieć sobie swój czas koledżu i na ile dzisiaj dla ciebie, choć na pewno trochę naiwna, no, gdzieś tam odległa czasowo, jest bliska ta Abby i jej opowieść. I'm wondering who is writing messages to you, speaking about the readers, because you said that we like to read college literature if we are in college, but I can imagine that there are older women or older girls that would like to come back to their times. For me, for example, it was a nice, time travel to my college times and all the totally stupid stuff connected to boys during that time. So maybe you are also writing this not only for people in college, but also for a wider group of readers.
Oh yeah, of course. When I wrote Beautiful Disaster, I was 30 years old. So I was definitely not just writing it for early 20s, late teens. I was writing it for women my age also. I was writing it in a way that I would want to fall in love, and maybe in a younger time, but I obviously still enjoyed those scenes as a 30-year-old. No tak, zdecydowanie, kiedy ja pisałam Piękną katastrofę, to byłam 30-latką, także na pewno nie pisałam tylko właśnie dla 20-latków czy nastolatek, ale również dla kobiet w moim wieku. Pisałam ją w taki sposób, żeby pokazać właśnie taką miłość, którą sama bym chciała przeżyć, może nie wtedy, tylko właśnie wcześniej jako młoda osoba. I teraz uwaga, będzie mały skandal, ponieważ przeglądając różne materiały związane z Jamie w internecie, trafiłam na takie pytania, które są na jej stronie internetowej, pytania pewnie od czytelników i czytelniczek. Jedno z tych pytań, które sceny są dla ciebie najmniej przyjemne do opisywania, i Jamie mówi sceny seksu, a kolejne pytanie, który gatunek jest twoim ulubionym do pisania, horror albo sensacja. No i chciałabym, żeby Jamie się z tego wytłumaczyła. Now, Jamie, you have to watch out because I have something scandalous. And I found that on your website, so watch out. I found that on your website, so that might be quite scandalous. I'm just kidding, but I want to tell you that I found a question. I think that it's a question from your readers. What are your least favorite scenes to write? And you answer sex scenes as least favorite scenes to write. And the second question, what genre do you prefer to write? And it's not romance. You say horror or suspense. Please explain yourself. Well, like I said before, I'm a huge movie buff, and I love everything apocalyptic and zombies and survivors and just telling the human element of it. And so I wrote Red Hill, and I really, really enjoyed it. Now I haven't been able to write anything besides its companion novella called Among Monsters. I haven't been able to write anything like that since, but of course I do want to again. It's something I really, really enjoy writing. And sex scenes. You don't like to write sex scenes. So surprise. Just, my books are, I would say, pretty tame in the realm of the romance world. It's just not something that I read. It's not something that I'm comfortable writing. And obviously, couples have sex, so I include it. But I have a live reads that I do. I read a chapter of my book. I used to on Wednesday nights, and every time I would come across a sex scene, I would beg them not to make me read it, but they would want me to, and so I would hold the book in front of my head. Maybe I'm just a prude. I don't know. That's so nice. The prude. No tak jak powiedziałam wcześniej, to jestem wielką miłośniczką kina. Uwielbiam filmy o apokalipsie, o zombie, o ludziach, którzy przetrwali jakąś katastrofę. Właśnie ten aspekt ludzki to bardzo mnie tutaj interesuje. I zresztą ja też napisałam w tym gatunku powieść Red Hill i później już nie pisałam. Później tylko się pojawiła takie opowiadanie, czy też nowelka Among Monsters, czyli wśród potworów. No bardzo, bardzo lubię to pisać. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, czyli dlaczego, czy lubię pisać o seksie, tak? To rzeczywiście no, można powiedzieć, że w moich powieściach te sceny seksu, one są takie bardzo ułagodzone, ugrzecznione. No i muszę przyznać, że to nie jest coś, o czym ja lubię specjalnie czytać. Nie czuję się też komfortowo z tym, kiedy ja mam to czytać, bo u nas jest tak, że mam na przykład spotkania co jakiś czas z czytelnikami. Podczas tych spotkań autor czyta fragmenty swojej powieści i zawsze ich proszę, żeby no właśnie tych scen seksu nie było, no ale oni chcą, żeby wszystko tam było, no więc wtedy czytam taką scenę seksu, ale nie wiem, zasłaniam się książką trochę, więc no nie wiem, o co chodzi, może po prostu
no mam z tym taki jakiś problem. Pruderyjna autorka nam Pruderyjna, się trafiła, właśnie. Szukam tej sceny seksu, żeby może... I'm looking for this sex scene, you know, to make you read the Polish version. That may be more interesting for you if you would be able to... I'm just kidding. I'm not going to make you read the Polish version. We just have a pause for a second, but please stay with us because in a second we'll go back to your photo album, and I would like to speak a bit about your turning points, some turning points in your life and your writing career. Just a moment, please stay with us. Za chwilę zajrzymy jeszcze do albumu ze zdjęciami Jamie McGuire i porozmawiamy trochę o takich ważnych, przełomowych momentach, które wydarzyły się w jej pisarskim życiu. So Jamie, if you could name two turning points in your writing life so far, because you still have a lot of you in front in the future, what would that be in the past? Two milestones or turning points? Milestone, good. Well, you can choose. Well, for me, milestones would be the first time I hit the New York Times, and when Walking Disaster came out, it hit number one on the New York Times. But it didn't just hit number one; it hit number one in all 4 categories of the New York Times, which hadn't been done yet in the history of Simon Schuster. So I was pretty proud of that. Pretty awesome. Yeah, and then the milestones would be obviously finishing my first book. It was proof to me that I could finish something I started, that I could finish something that I set out to do, that it was the first step in a dream that I had had, and that I was capable of doing it. And then here recently, I would have to say that I just had a meeting for another project for film, and I spoke with someone who was part of the creation of a show back when I was in my early 20s that I was absolutely obsessed with. So that was a huge moment for me that I was able to. Was that just Justin Timberlake? Was that Justin Timberlake? Because I've seen a picture of Justin Timberlake on Instagram recently, and I was wondering, do you have to do something with Justin Timberlake and that I don't know? Okay. No? It's kind of a joke about May. So when he sings that song and he says it's gonna be May, then everyone posts Justin Timberlake the last day of April. But it could be Justin Timberlake. It could be him. It could be, but it's not. Okay. Let's not make rumors. Okay. Oh, I like that. I'm always down for a good rumor. Ale no nie wiem, czy pytałaś o kamienie milowe, czy o te punkty zwrotne. Jeżeli chodzi o kamienie milowe, to na pewno to jest ta lista powieści New York Timesa, to, że moja powieść się na niej znalazła. Co więcej, kolejna powieść z tego cyklu, czyli Chodząca katastrofa, była numerem 1 we wszystkich 4 kategoriach na tej liście, a to się jeszcze żadnej powieści nie udało. Więc to na pewno był duży kamień milowy, ale kamieniem milowym też było po prostu ukończenie książki Piękna, katastrofa. To, że jestem zdolna do tego, żeby skończyć książkę, że potrafię nie tylko myśleć o tym i planować i marzyć, ale że potrafię to zrealizować. Ostatnio też pojawił się taki kamień milowy, to jest kolejny projekt filmowy i o tyle to było dla mnie interesujące, że spotkałam się z osobą, która była odpowiedzialna za stworzenie takiego chyba serialu, na punkcie którego po prostu miałam kompletną obsesję, kiedy byłam 20-latką. I tutaj Justyna zaczęła dopytywać, czy to Justin Timberlake, ale nie, ponieważ Justin się jakoś pojawił, jak rozumiem, na Instagramie, ale chodziło zupełnie o coś innego. Tak się rodzą plotki. Jamie mówi, że bardzo takie plotki lubi. No to może chcesz tam opowiedzieć więcej o tym projekcie filmowym. So if you want to tell us more about this film project, just do it. It's time for you. We would like to learn more. I can imagine that you can't say anything. It's really early and I can't, but I'm very excited about it. Fingers crossed. Yes. No niestety, it's for a totally different series. Okay.
Niestety jest jeszcze bardzo wcześnie i niestety nie mogę w ogóle o tym mówić, ale no tutaj trzymamy kciuki. W każdym razie jest to zupełnie inna seria na inny temat. No to słuchajcie, żeby nie było, że obiecujemy, a nie robimy tego, co obiecaliśmy, pokażmy trochę jeszcze zdjęć, przepięknych fotografii, które mamy sprzed paru chyba lat, które zapewne wiążą się z ważnymi wspomnieniami. What kind of memory is this photo giving to you? Do you remember? It's definitely from a book signing. I'm having to move my face out of the way. Okay, so that was in Katy, Texas, in America, and they had waited for me for 2 hours because we got caught in traffic, and they were all very excited when I got there, and it was full. It was a packed house, and it was one of my first, not my first big book signing, but in a smaller bookstore. It was one of my first really like packed house bookstore signings, so that was pretty exciting. Tak, pamiętam. To było spotkanie z czytelnikami, podpisywanie książek. To było w Katy, takie miasto w Teksasie i pamiętam, że ludzie czekali bardzo długo na nas. 2 godziny się spóźniliśmy, ponieważ były korki. Nie mogli się doczekać, ale tu było niesamowite to, że po prostu cała ta księgarnia była pełna ludzi. Tak? To nie chodzi o to, że to było pierwszy raz, czy największa księgarnia, tylko rzeczywiście po prostu pękało w szwach od czytelników czy czytelniczek. Zajrzyjmy na kolejną stronę. Możemy przewrócić tę stronę tego albumu, zobaczyć, które zdjęcie jest następne. Nie wiem, czy to pierwszy wywiad telewizyjny. Is that maybe your first TV interview or not necessarily? Do you remember what that was about? No, that definitely wasn't my first television interview. It was actually an interview with a local Oklahoma content creator who did interviews, and she's since become an popular author and written a lot of books, and we still keep in contact. And my mind has gone blank. I know her very well, but my mind has completely gone blank. I can't think of her name, but I've known her for years. I'm just having a blank right now. Oh, not a problem, but you remember the moment. I'll post her. If people are curious, I'll post her. Okay. Na kolejnym zdjęciu to nie była jakiś pierwszy wywiad z telewizją, to był wywiad przeprowadzony w Oklahomie z taką osobą, z taką dziewczyną, która właśnie tam tworzyła treści w Oklahomie, czyli taka bardzo lokalna sprawa to była, ale od tego czasu ona stała się bardzo popularną autorką, wydała wiele powieści. Nadal mamy kontakt ze sobą, ale przepraszam, bo w tej chwili kompletnie wypadło mi z głowy jej nazwisko. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, to umieszczę informacje na ten temat w moich mediach społecznościowych. W razie czego się odezwijcie, jeżeli będzie was zjadała cierpliwość o imię i nazwisko tej dziewczyny, która, jak Jamie powiedziała, została chyba też pisarką, jak zrozumiałam dobrze. Tak. No właśnie. Jeżeli możemy podejrzeć zdjęcie pod koniec naszego albumu, to mówię do naszej ekipy wspaniałej. Do you want to say something? I'm sorry, because I thought I was just going to say, her name Yes. is Kelsey. Her name is Kelsey. I knew it. I thought that it may come to you like 2 days later while taking a shower. Yes, Kelsey, I should have said that. It sometimes happens like Happens that. to me all the time. Okay. Przypomniało mi się, ma na imię Kelsey. Justyna się śmieje, że pewnie 2 dni później by się pojawiło pod prysznicem. Na ogół tak się dzieje i Jamie mówi, że zawsze jej się to przydarza, że zapomina. Best jokes come to us when we are outside after the party. Poproszę o końcówkę naszego albumu, tam są zdjęcia z jakiejś wycieczki. Teraz dowiemy się, dokąd Jamie jeździ na wycieczki. Pewnie trochę jeździ i też pytacie o to, czy przyjedzie do Polski. Dojdziemy do pytań od was. Właśnie. We have some photos some pictures from a kind of trip. You are on a trip. We can show others, and I think that's maybe the same place. Do you often go to the meetings with your readers? Was that one of those? Or a kind of that was actually a book signing in Providence, Rhode Island in America, where my very first book that I ever wrote was set. The characters went to Brown University, and after my book signing, I took a bunch of my readers and we did like a little tour of Providence, Rhode Island, and went and looked at all the different places that were in the book, and that was so much fun. So nice. To jest miasteczko Providence na Rhode Island i to jest miejsce, gdzie odbywa się akcja mojej pierwszej powieści. To się dzieje na Uniwersytecie Browna i po spotkaniu z czytelnikami zrobiliśmy sobie po prostu taki obchód wszystkich tych miejsc, gdzie toczy się
akcja powieści. Masz takie literackie marzenie? Masz jeszcze coś takiego, o czym bardzo chciałabyś napisać? Czy wątek, czy gatunek, w którym bardzo chciałabyś spróbować swoich sił? I'm wondering, do you have any writing dreams? Do you have any genre that you would like to try? Or any story that you still keep in your mind that you would like, to be able to be prepared to write it down? I have a lot of ideas in my toolbox not an actual toolbox. I should point here in my toolbox. But yeah, I have a lot of ideas that I still want to write. Excuse me. I'm not sure that I will live long enough to write all of the ideas that I have for books. But obviously, I really like writing post-apocalyptic thrillers. And if I were to say what was my dream as far as writing, it would be to write a screenplay. For about a year, I wrote The Beautiful Disaster script with the writer-director, Roger. And we worked on that for about a year, and I really, really enjoyed the process of it. And that's something, I mean, obviously when they got on set, the script was rewritten. So, but that's something that I would really like to move towards, is screenplays and possibly writing for a television show eventually if we happen to adapt one of my books for a series. I would really like to do that. Mm-hmm. No cóż, ja mam bardzo, bardzo dużo pomysłów w tym moim pudełku z narzędziami. Tutaj powinnam wskazać po prostu na moją głowę. Nie wiem, czy będę żyła na tyle długo, żeby być w stanie te wszystkie pomysły przekuć na książki, ale no, uwielbiam pisać i chciałabym pisać właśnie więcej tych thrillerów postapokaliptycznych. Jedno z moich marzeń jest też takie, żeby pisać scenariusze. Miałam okazję pisać scenariusz, właśnie adaptację Pięknej katastrofy wraz ze scenarzystą Rogerem. To chyba rok trwało i naprawdę ta praca bardzo mi się podobała. No później oni całą masę pozmieniali w momencie, kiedy już byli na planie, więc to wszystko zostało jak gdyby napisane od początku. Ale gdybym mogła, to chciałabym właśnie pisać scenariusze, może również scenariusze do jakichś seriali telewizyjnych, na przykład, które mogłyby powstać na podstawie moich powieści. To by było coś, co bardzo by mi się podobało. No to plany są bardzo konkretne. Ja sobie przypominam zdjęcie tej młodej dziewczyny z początku spotkania, więc jeszcze trochę czasu przed tobą na pewno jest. When you say that you don't know if you have enough life to write all your ideas, I can recall and remember the picture of the young lady from the very beginning of our meeting. So you are still that age, the college girl. So you still have some time to write some stuff. Please stay with us because I have two parts of this interview for you today. The last part are going to be questions from your readers here in Poland, but before that, I have a short quiz, I can say, but just come back in a second. Za chwilę wracamy z hasłem więcej, a później z pytaniami od was. Zazwyczaj o tej porze naszym gościom dajemy taką tacę, na której znajdują się dwie kategorie, dwa hasła i prosimy o wybór tego jednego, a to nam o nich sporo mówi. So usually during our meetings here in Empik, we give our guests two possibilities to choose. And whatever you choose, it gives us some information about you. So the first possibility was more sex scenes or more scary scenes, but I've already found out that you would give scary scenes, won't you? I would like to write more scary scenes, but I would probably be out of work if I did that. Tak więc odpowiedź na pytanie, czy więcej scen seksu, czy więcej scen jakichś przerażających, strachu. Już sobie wcześniej odpowiedzieliśmy, że więcej właśnie tych strasznych scen. I Jamie mówi, że właśnie chciałaby więcej takich pisać, ale gdyby więcej takich pisała, to by pewnie nie miała pracy. A gdybyś mogła więcej oglądać, to więcej romansów czy thrillerów? But if you could watch or read more, not write, but watch or read, more romance or more thriller? Thriller, yeah, I'd have to say. I tutaj znowu został wybrany thriller.
Znalazłam, tutaj wrócę do tych pytań, które gdzieś tam krążą po internecie, które zostały kiedyś Jamie zadane. Jedno z takich pytań dotyczyło tego, co jest twoją ulubioną rzeczą do robienia dla śmiechu. Ciekawa jestem, czy Jamie podtrzyma tę odpowiedź. I found, again, speaking about questions that you had from your readers a couple of, I think, years ago, someone asked you, what is your favorite thing to do for fun? So what is your favorite thing to do for fun? I'm wondering, do you still have the same thing as previously? Probably not. So, so what if I asked you today, what is your favorite thing to do for fun? I would say probably travel, go to the beach with my kids, go to the pool with my kids. But if I was honest about what I do in my downtime, I really just like to Netflix or scroll through TikTok because I just really like to veg out and not think about all of my responsibilities. No, odpowiedziałabym, że prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie jest to samo, co kiedyś powiedziałam, że jest ulubionym sposobem, tak, na spędzanie wolnego czasu. Teraz bym powiedziała, że to są podróże, to są wypady z moimi dziećmi na plażę albo na basen, ale gdybym była taka zupełnie szczera, to bym odpowiedziała, że Netflix i TikTok, ponieważ no bardzo lubię tak kompletnie jak warzywo po prostu odcinać się od wszystkich moich obowiązków. No to ja powiem, że kiedyś to odpowiedź brzmiała karaoke i w związku z tym moje pytanie brzmi, czy więcej piosenek ABBY czy Spice Girls? So your answer a couple of years before it was karaoke. I found that you said you answered the karaoke was your good thing to do for fun. So I would like to ask you, would you prefer to sing ABBA songs or Spice Girls songs? Or you can add something third from you. ABBA all day. ABBA all day. ABBA przez cały dzień. Skoro pojawił się motyw podróży, to teraz ustalmy, czy bardziej nadmorskie, czy górskie. So when you were saying about, if you were saying about traveling, I would ask more sea or more mountains, and why? Sea. I do love the mountains, but I don't know. I just feel connected to the earth when I'm near water. Wybrałabym morze. Kocham góry, ale kiedy jestem nad morzem, to czuję takie naprawdę mocne połączenie z ziemią. To na koniec, czy więcej Tajlandii, czy więcej Malediwów? So in the end, for that part, more Thailand or Maldives? You can go You're really now. asking the tough questions. I'm so sorry. Oh gosh. I don't, they're both at the top of my bucket list. I can't answer that. I refuse to answer that question. That's again scandalous. I will say, Jamie McGuire, she refused to answer the question of Polish journalist. Speaking about Thailand. Okay, fair enough. Oh yeah. Fair enough. I can't do it. I want to go I want to go to the third possibility. Jamie mówi, że zadajesz bardzo trudne pytanie. Obie te destynacje są na mojej liście i odmawiam odpowiedzi na to pytanie, na co Justyna się śmiała, że właśnie tutaj będzie odnotowane, że autorka nie chciała odpowiadać na pytania polskiej dziennikarki. No to skoro na moje pytania Jamie nie chce odpowiadać, to być może odpowie na wasze. So if you don't want to ask my questions, maybe you will ask the questions from your readers in a second. Deal. Umowa stoi. No to lecimy z pytaniem od pani Moniki. Właściwie to są dwa pytania, ale połączę je w jedno. Czy autorka zawita kiedyś do Polski, do Warszawy? I czy zna pani może jakiegoś autora z Polski, którego pani przeczytała? So, we have a question from Monica. Actually, we have two questions, but I will put it in one. Monica is asking, will you be able to come to Poland someday, to Warsaw? And do you maybe know any Polish authors that you read? Maybe I've read a Polish author. I'm not sure. Yes, obviously, I would love to come to Poland. I have a whole list of places that I want to travel to starting next year. And now that, all the traveling restrictions are finished with. So it's on the list. I would definitely love to travel to Poland.
Być może czytałam jakiegoś polskiego autora, nie przypominam sobie, ale może tak. Natomiast jeżeli chodzi o przyjazd do Polski, no to Polska jest na mojej liście. Mam całą listę różnych miejsc, które chcę odwiedzić i będę podróżowała w przyszłym roku. Teraz, kiedy już nie ma tych wszystkich ograniczeń w zakresie podróży, jest to możliwe, więc no mam nadzieję, że to się uda. Kasia pyta o to, co pani lubi czytać i co pani poleca. So Katie is asking, what do you like to read? And would you recommend anything interesting that you've read so far or lately? I haven't read anything lately because I worked on the Beautiful Disaster script for a year. It put me behind in my writing schedule for a year. So I've literally read nothing except for my own stuff for the last 2 years. So I haven't read anything lately. The last thing I read that just really blew my socks off was You by Carolyn Kepnes. And then my daughter, Eden McGuire, she's just put out a book called The Wish for Infinity. And I just scanned it because I'm trying to finish my book before I read it because I don't want it to mess with all the inner workings I have going on for my own book. But it's her writing immediately. I read the first few pages and scanned, and her writing is leaps and bounds. I was so impressed with her writing. So yeah, those are the last 2 things that I've read that have just blown my socks off. So you have a tough competition now on market. I mean, speaking about your yeah, daughter. she's going to blow me out of the water very soon. Szczerze mówiąc, ostatnio nic nie czytałam. No byłam tak zajęta po prostu pisaniem scenariusza Pięknej katastrofy, że w ogóle byłam do tyłu też z własnym pisaniem. Także muszę przyznać, że no jedyne rzeczy, które czytałam, to po prostu to, co sama pisałam przez ostatnie 2 lata. Natomiast wcześniej to, co zupełnie mnie powaliło, to była książka pod tytułem You, Ty, Caroline Catherine. Chyba takie jest nazwisko autorki. Ale też drugą rzecz, którą tylko tak krótko przejrzałam, przeskanowałam, bo nie chciałam, żeby to troszeczkę pomieszało mi szyki z moim własnym pisaniem, to była książka mojej córki, ponieważ moja córka właśnie napisała książkę The Wish for Infinity, czyli życzenie nieskończoności. Tak może będzie przetłumaczone. I rzeczywiście jest to świetne, jestem pod wielkim wrażeniem jej warsztatu. I Justyna to mówi, że pani Jamie będzie miała wielką konkurencję w postaci własnej córki. To na koniec pytanie od Anny Marii. Wracając trochę do początku i do pomysłu na Piękną katastrofę. Historie o ułożonej dziewczynie i niegrzecznym chłopcu pojawiają się w literaturze. Czy nie obawiałaś się, że ten motyw będzie oczytany? Czy to było dla ciebie wyzwanie? So the last question is from Anne Marie. She's asking about the stories about a good girl and a bad boy. They come up sometimes in literature or in film. Was that a challenge for you? Weren't you afraid that people know this motif and you have to change something to make it interesting? Yes, and that's why I did it. That's why I made Abby wasn't actually as good as she was portraying herself to be. Tak, i właśnie dlatego to zrobiłam. To było takie wyzwanie, a zresztą Abby nie była aż tak grzeczną dziewczynką, na jaką chciała wyglądać. Bardzo dziękuję za to spotkanie i powiem tak, że tu mamy skreślone Piękna, to ja jednak skreślę katastrofa i zostawię tylko Piękna. Za ten piękny wywiad. Pięknie dziękuję, a wam życzę doskonałej lektury i świetnego oglądania. No i czekamy na ciąg dalszy. Ja chętnie jakiś thriller sięgnę koniecznie po ten wątek i po ten gatunek, który również uprawiasz. Jamie, thank you very much for this meeting and I'm just covering, you know, that you have beautiful disaster and I'm covering disaster. I'm just living beautiful interview and thank you very much for this meeting here and fingers crossed for all your projects and my next novel is going to be any thriller of yours and post-apocalyptic novel that you've written because it's very interesting that you can mix those genres as a romance writer and also post-apo writer. So thank you very much and see you someday here. Thank you. Thank you very much. It was very lovely to meet both of you. Dziękuję, bardzo dziękuję. Cudownie było was obie poznać. Czyli dla tych, którzy kontynuują majówkę albo jutro rano w biurze, ale potem zaraz weekend, to jest świetna wiadomość, czy dla tych, którzy cały czas na leżaczku. Dziś Piękna katastrofa, Jamie McGuire na żółtej kanapie Empiku wirtualnie na premierze online. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Do następnego razu. Do zobaczenia.
Na spotkanie zaprosił mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.